Cześć, witam Was w ten super upalny dzień na mieleckim lotnisku. Dzisiaj będziemy zajmowali się paperem PA46. Zapraszam na film. Standardowo zaczęliśmy od dokładnego mycia całej maszyny. Jeśli chodzi o górę kadłuba, górę skrzydeł, samolot był w miarę czysty, nie było żadnych większych zabrudzeń. Największe zabrudzenia były od spodu kadłuba. Problem ze spalinami. Kto ma takiego papera, dobrze wie, o czym mówię. Ciągną się od przodu do samego końca kadłuba. Ciężko je usunąć. W zasadzie klienci bardzo często skarżą się na te spaliny i pytają, czym to zrobić. My mamy do tego odpowiednią chemię, rozprowadzamy ją, odczekujemy chwilę, ściągamy i tym sposobem samolot jest gotowy do korekty lakieru. Ok, spód kadłuba doczyszczony. Zaczynam go polerować. I tak wygląda różnica przed, a to po polerowaniu. Jeśli mówimy o lakierze na paperach w ogóle, są to lakiery, które mają bardzo dużą tendencję do matowienia. W tym przypadku, przy tym paperze, akurat lakier jest w bardzo dobrym stanie. W bardzo dobrym stanie jak na papera. W zasadzie naszym głównym zadaniem będzie jedynie usuwanie zarysowań, mikro i średnich zarysowań. Grubszych nie zauważyliśmy. Jest kilka ubytków lakieru. Po wykonanej korekcie będziemy je uzupełniać. Samolot jest w naprawdę pięknym malowaniu. Czarny kolor ma bardzo dużą łatwość do rysowania się, a te rysy są dużo bardziej widoczne. Tak samo lakier bordowy. Są to ciemne lakiery, na tych ciemniejszych lakierach jest to znacznie bardziej widoczne, jeśli mówimy o zarysowaniach. Zmatowienia są widoczne na każdym kolorze. Tutaj tych zmatowień takich dużych nie było. Jeśli mówimy o oświetleniu, którego klosz jest z tworzywa sztucznego i nie jest niczym zabezpieczony fabrycznie, ani lakierem bezbarwnym, ani nie jest żaden bardziej trwalszy materiał, bardzo szybko matowieje, w zasadzie rysuje się od patrzenia. Takie oświetlenie również jesteśmy w stanie wypolerować i zabezpieczyć, tak żeby to nie niszczało. Jeśli mówimy o oświetleniu, którego klosz jest szklany, również jesteśmy w stanie to wypolerować. Jeśli chodzi o oświetlenie boczne i na krawędzi natarcia, bez problemu jesteśmy w stanie to wypolerować i zabezpieczyć tak, żeby wyglądało to spójnie z całym samolotem, było zadbane i zabezpieczone. Dostajemy milion maili z pytaniami, co robimy z butami. Buty również konserwujemy, tak żeby wyglądały lepiej i żeby wolniej się niszczyły. Tak całkiem na poważnie, odpowiadając już na te tysiące maili, buty również konserwujemy. Mamy do tego dedykowaną chemię. Wcześniej takie buty zostają przez nas przygotowane, dokładnie oczyszczone i jest zaaplikowany środek konserwujący. Oprócz konserwacji tych butów, one nabierają połysku, dużo lepiej wyglądają, no i zgrywają się z całą resztą super zadbanego samolotu. Są to produkty firmy Jetstream, są to dedykowane produkty do butów, nie jest to żaden WD-40, czernidło do opon, olej rzepakowy, ani czernidło do butów, która pożyczyła teściowa. Jest to środek do butów. W temacie zaprawek sprawa wygląda następująco. Mamy bardzo wiele odcieni i bieli, i pozostałych kolorów. Dobieramy ją idealnie pod kolor samolotu. Nawet jeśli nie uda nam się idealnie spasować wedle tego, co mamy, to mieszamy na miejscu, dobieramy tak, żeby idealnie pasowało. Taka zaprawka, poza aspektem wizualnym, zabezpiecza nam również miejsce ubytku lakieru przed korozją, bo odcina dostęp tlenu w miejsce, gdzie tego lakieru nie było. Co do spinnera. Nie wiem, czy widziałeś już poprzedni film z wulkanerem. Tam temat elementów chromowanych i spolerowanego aluminium był szerzej wytłumaczony. Również będziemy to polerowali. Będzie giełka. Teraz pytanie akurat, które faktycznie było mi zadawane setki, jak nie tysiące razy. O co chodzi dokładnie z tą powłoką ceramiczną? Czy jest sens? Podzielmy to na 3 punkty. Jeśli chodzi o wygląd.
Wygląd jest dużo bardziej szklisty, ta głębia koloru jest dużo bardziej wyciągnięta, lakier wygląda dużo świeżej i dużo lepiej. Drugi punkt, łatwość mycia. To się łatwiej myje i dużo wolniej się brudzi. Czy jeśli chodzi o insekty, czy jeśli chodzi o spaliny, o których mówiłem na samym początku filmu, dużo łatwiej to się domywa i dużo wolniej przywiera do tego lakieru. Teraz trzeci punkt, najważniejszy jeśli chodzi o lakier samolotu, zabezpieczenia. Lakiery samolotów, ja się powtórzę, ale mają super tendencję do matowienia. Lakier niezabezpieczony na samolocie po naprawdę niedługim czasie, jak na życie samolotu i tego lakieru, wygląda mało atrakcyjnie, to chyba najdelikatniej powiedziane, a powłoka ceramiczna odcina dostęp tlenu do tego lakieru. Nie oksyduje, nie ma tlenu. Chemia na niego dużo wolniej działa, na przykład chemia taka jak spaliny, czy owady, czy paliwo. Także przy zabezpieczeniu walka z tlenem, walka z chemią, najważniejsza sprawa. Ten samolot dużo dłużej będzie wyglądał dobrze, nie będzie zmatowiały. Jeśli nie zabezpieczymy tego lakieru, ten lakier będzie wyglądał w taki sposób. Światło się na nim nie załamuje, dużo łatwiej przywiera do niego brud, dużo ciężej jest go usunąć i w życiu tak się nie będzie świecił jak ten Piper, nad którym pracujemy. Jeszcze jedna super ważna sprawa, jeśli chodzi o powłoki. Powłoka, przynajmniej powłoka, którą ja aplikuję, która specjalnie została dobrana do samolotów, nie posiada w sobie procenta silikonów. Nie zaburza statyki w żaden sposób. Spokojnie i bezpiecznie możemy ją aplikować. Lata już na dziesiątkach samolotów, myślę 30-40. Spokojnie. W żadnym samolocie nie zaburzyła statyki, nie zaburzyła żadnej komunikacji. Poprosiliśmy producenta o przesłanie pełnej listy składników tej powłoki. Przestudiowaliśmy to z chemikiem. Chemik powiedział, że jest to w 100% bezpieczny produkt przy stosowaniu na samolotach. Są dalej na rynku powłoki, które zawierają w sobie silikony i jest ich dalej niemała część. Natomiast powłoki, które my aplikujemy na lakiery samolotów, nie mają w sobie grama silikonu. To bardzo ważna informacja. Także czy to jest samolot aluminiowy, czy z kompozytów, totalnie nie ma się o co bać. Samolot gotowy. Nam zostało jedynie przekazać zestaw do samodzielnej pielęgnacji klientowi i zapraszamy na efekt końcowy naszej pracy.